Feniks, według mitologii, co 500 lat dokonuje samospalenia, aby odrodzić się jako większa ekspresja samego siebie, jako silniejsza i mądrzejsza wersja samego siebie. Czy to jest przyjemne? No oczywiście, że nie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, boli samo zostawienie tego, do czego się przyzwyczaiłeś, swojej strefy komfortu, swojego życia i odczepienie się od niego. A po drugie, boli sam moment transformacji. Dlatego wolimy uciekać do tego, co stare, znajome, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I nawet jeśli ja Ci dam tutaj listę, masz 10 nawyków, które podnoszą wibracje. O, pewniak. Podam Ci je i to nic nie da, bo Ty wrócisz po jakimś czasie, może siłą woli przez kilka dni będziesz się tego trzymać, ale po jakimś czasie wrócisz z podkulonym ogonem, przestraszony, roztrzęsiony, roztrzęsiona i będziesz prosić stare, niskowibracyjne czynności, nawyki, przyzwyczajenia, aby wróciły i z powrotem zadomowiły się w Twoim życiu, bo one dawały Ci poczucie bezpieczeństwa, poczucie kontroli nad swoim życiem. One sprawiały, że czułeś się w swoim życiu bezpiecznie, komfortowo. To w Polsce mówimy. Może nie jest dobre, ale własne. Może mam te swoje takie złe rzeczy, ale jednak takie własne, tak? Te schematy życiowe wyniszczają mnie, ale są takie moje, tak? Nie widzę innej opcji, nie widzę opcji na porzucenie ich i zrobienie nowych sobie schematów życiowych. Wolę stać przy tym, co jest teraz. Jeśli tak myślisz, wyłącz ten film. Właściwie po co też go włączyłeś? No chyba, że chcesz zmienić to myślenie, ale jeśli należysz do tego obozu, że lepiej nic nie zmieniać, no to wyłącz ten film, bo jeśli go obejrzysz, wiadomo, samo się nic nie zrobi, ale sama wiedza z tego filmu sprawi, że zaczną się zmiany i nie będzie Cię cieszyć już to, co aktualnie Cię wyniszcza po prostu. Przestanie Cię to cieszyć. Już nie będziesz czerpać tyle satysfakcji z tego, co jest dla Ciebie złe. Także wyłącz ten film, jeśliś nie gotowy, nie gotowa na zmiany. Wróć do niego kiedyś, bo przed Tobą staje mega poradnik, narzędzie tak potężne, że może to być pierwszy i ostatni film rozwojowy, jakiego potrzebujesz. Materiał co najmniej na kurs, ale ja nie z tych. Dostarczam Ci to za darmo w ramach playlisty Mentalny Glow Up, gdzie jest wiele innych rozwojowych filmów, ale jak mówię, ten może być pierwszym i ostatnim, jaki w ogóle obejrzysz. Najpierw kroki, konkretnie, do zmiany. Później sekret, później błędy, których jeśli nie wyeliminujesz, to całość idzie na marne, a na końcu nawyki, które działają cuda. Żeby wszystko miało ręce i nogi. Zaczynamy mega poradnik. Aby wznieść się wyżej, stworzyć lepsze życie, stań się jak Feniks. Czyli pierwszy punkt, zmiana myślenia i panowanie nad ciałem. Jesteś zakorzeniony, zakorzeniona w pewnych wzorcach życiowych, tak? I ich suma daje Ci aktualne Twoje życie. Te wiele nieświadomych procesów, automatycznych nawyków, takich rzeczy, które robisz, a nawet nie wiesz, że właściwie one są częścią taką ważną Twojego życia, one są rezultatem, który daje Ci Twoją aktualną codzienność. I okej, jesteś w punkcie, gdzie chcesz trochę więcej. Chcesz być trochę wyżej, trochę lepiej się czuć. Mieć lepszą energię. Podstawą, pierwszym krokiem ku zmianie, ku wchodzeniu wyżej wibracją jest świadomość. Czyli zauważenie w ogóle tych aktualnych, starych, przedawnionych procesów, myśli, niskowibracyjnych zachowań. Jak to zrobić? Przede wszystkim wtłocz sporą ilość świadomości w codzienność. Bądź bardziej uważny, uważna, aby wyłapywać te rzeczy. Bo wiesz,
Rozchodzi się, co dodać do życia, jakie nawyki, co mogę wsadzić do życia, aby było nagle super wysokie wibracje i po prostu król życia od razu. Tak. Nie. Niestety. Nie chodzi o to, co dodasz. Kolejne kursy, kolejne filmy, kolejne nawyki, kolejne rady i tak dalej. Zapytaj, co możesz usunąć, co jest aktualnym sednem. Bo ile byś nie pakował bombek na choinkę, to dalej jest choinka po prostu, tak? Jeśli przeszkadza Ci trzon, pień tej choinki, to nie ładuj więcej bombek. Ty nie jesteś choinką, jesteś człowiekiem. Możesz działać od wewnątrz. Także początek zmiany jest od wewnątrz. Jak? Chodzi o to, że to, co było wczoraj zwyczajem, nawykiem, przyzwyczajeniem złym, dziś jest już chwastem. Bo wiesz, jest szkodliwe i ściąga Cię w dół. I teraz jak? Brama do wzrostu prowadzi przez uważność, czyli pierwsze, bądź świadomy. Bądź świadomy, kiedy program jest uruchomiony. Zauważ go. Po drugie, zmień podświadomy program poprzez świadomość, czyli zauważasz to, co robisz z automatu i poprzez samego siebie, czyli świadomość. Odróżniasz świadomość od podświadomości, prawda? Poprzez świadomość zmień go na taki, który wiesz, że będzie dobry dla Ciebie. Po trzecie, powtórz jutro to samo. Tak, zmiana wymaga siły. Dosłownie musisz na siłę pewne rzeczy zmieniać. Ja wiem, mówią, odpuść całkowicie i nagle magia się stanie. Odpuść, to zobaczymy, dokąd Cię to zaprowadzi. Prędzej czy później do tych właśnie starych przyzwyczajeń. Oczywiście są przypadki, w których to odpuszczenie jest najważniejsze. Ale tutaj trzeba działać i zmieniać to poprzez swoją siłę wręcz. Dlatego ta zmiana jest kosztowna. Będzie Ci to kosztować sporo energii. Więc jeśli chcesz naprawdę wchodzić wyżej w wibracjach, zaopatrz się w czas i miejsce na odpoczynek, w dobrą dietę, w ludzi, którzy Cię wspierają. Bo bez tych rzeczy możesz nie mieć po prostu tyle siły, żeby w ogóle wprowadzać zmiany. Dobrym sposobem na rozwiązanie problemu starych, przeszkadzających, złych myśli jest spisywanie ich. Zacznij je spisywać. To jest takie narzędzie, które pomaga ludziom, którzy właśnie stricte z myślami mają problem. I pamiętaj, im bardziej właśnie rozwiniesz tą codzienną uważność, te przyłapywanie się, im więcej wtłoczysz uważności w codzienność, tym większe postępy zaczniesz robić. I powstrzymasz się od ponownego wpadania w samoograniczające myśli, emocje, frustracje, urazy, strach, niepokój. Będziesz sięgał do korzeni. Tak mówię, ten film nie będzie łatwy. To jest film dla ludzi, którzy naprawdę chcą zacząć zmiany. Ale to praktyka, którą możesz trenować, którą każdy może doskonalić, tą codzienną uważność. Chodzi o to, abyś nauczył się być bardziej w teraźniejszości, co pomoże Ci wyłapywać stare schematy, ponieważ kiedy jesteś w chwili obecnej, nie istnieje przeszłość, nie istnieje przyszłość. Tutaj możesz klarować siebie świadomie, takiego, jakim chcesz być. Jakim chcesz być. I masz możliwość zmiany tylko tu i teraz. A jak chcesz coś zmienić, żyjąc ciągle przeszłością? Także więcej obecności. Po drugie, punkt B. Ciało. Dyskomfort. Dyskomfort to słowo klucz. Dyskomfort. Bo chęć komfortu i przyjemności tu i teraz jest tym, co kusi Twoje ciało. Teraz poprzez codzienną praktykę i poznawanie natury ciała będziesz mogła osiągać coraz to wyższy level, mogła. Ale aby tak się stało, musisz zacząć stosować te 3 punkty, które zaraz podam. Po pierwsze, siedzieć w dyskomforcie. Siedzieć w dyskomforcie. Czy to podczas medytacji, czy to podczas treningu. W tym dyskomforcie, w tym ogniu, jak Feniks. I nie uciec. Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się. I to będą bolesne dni.
kiedy będziesz chcieć dawać z siebie więcej. Rozumiesz? W tym jest właśnie sedno. Żeby dawać z siebie trochę więcej, żeby ulepszać swoją energię. Kiedy pracujesz? Pracować w większym skupieniu. Pracować jakościowiej. Bo jeśli jesteś w stanie pracować na wysokim poziomie, wręcz w wyższych częstotliwościach się znajdować wtedy, jesteś w stanie później odpoczywać też lepiej. I o to chodzi, żeby nie mieć takiego płaskiego życia, gdzie to jest wtedy właśnie niżej wibracyjne, tylko jest praca, rozgosić się w tym dyskomforcie, będąc w tym ogniu, a później odpoczywając, tylko odpoczywać, a nie dalej tam myśleć o pracy. Jeśli docierasz te dwie skrajności i jakościowo pracujesz, głęboko odpoczywasz, wtedy Twoje częstotliwości wzrastają. Także unieść dyskomfort to klucz do wyższych wibracji, jeśli chodzi o ciało. Także unieść dyskomfort. Nie uciekaj tak od niego. Daj siebie trochę więcej, a otrzymasz za to plony właśnie w przyszłości. I odpuszczaj w trudnych emocjach, w trudnych chwilach. Wielu ma tak, że idzie przez tą codzienność, ale w takim ściśnięciu, jakby zaciskali coś dosłownie w zębach. Że tak bardzo chcą i po prostu nie potrafią w ogóle odpuścić. Musisz więcej się rozgościć w tych trudnych momentach. Nie tworzyć jakiejś blokady energetycznej, tylko rozgaszczać się w chwili teraźniejszej. Też w tych trudnych właśnie chwilach. Kiedy pojawia się dyskomfort? Kiedy jesteś w dyskomforcie? To ściśnięcie się to jest patologiczna reakcja, to nie jest dobra reakcja. Bądź więcej, rozluźniony, rozluźniona. Oczywiście, tak jak mówiłem, jest czas, żeby siłą wprowadzać pewne zmiany. Tylko wiesz, to są intensywne momenty w ciągu dnia. Ale taki przez tą codzienność, przez te godziny nie możesz być w ciągłym ściśnięciu. Musisz więcej się rozgaszczać, więcej się rozluźniać. Bo inaczej ten ścisk ciągły będziesz musiał odreagować jakoś później. Tak jak jest to patologiczne, to w patologiczny sposób później to odreagowywać jakimiś używkami i tak dalej. Także naucz się relaksować w samym sobie. Odpuszczać i iść przez codzienność rozluźnionym. Także takie 3 zasady ducha, który wzlatuje wyżej w wibracjach. Także takie 3 zasady ducha, który wzlatuje wyżej w wibracjach. Po pierwsze, uważnie zauważam swoje ograniczające myśli, przekonania, nawyki, aby móc w ogóle z nimi działać. Po drugie, potrafię siedzieć w dyskomforcie i przełamywać barierę komfortu. Komfort nie jest tym, czego już oczekuję od życia. Muszę z niego wychodzić. Trzecie, więcej odpuszczam i cieszę się procesem. Te 3 zasady trzymaj w sercu. Zauważaj złe nawyki, siedź w dyskomforcie, przełamuj barierę komfortu. Po trzecie, więcej odpuszczaj i ciesz się procesem. Teraz błędy, jakie zabójczo obniżają Cię jako człowieka. Pierwszym takim błędem jest stan braku. Jako punkt wyjścia. To jest bardzo niebezpieczna gra, bo z jednej strony Cię motywuje, brakuje mi tego nie mam i bardzo chcę to mieć. Ale z drugiej strony jest to bardzo właśnie niebezpieczna gra, bo Ty karmisz te emocje, że tego nie masz. I po części muszą się one urzeczywistniać, tak jak to działa właśnie. Bardziej zacznij żyć emocjami osoby, która już ma to, czego chce. Bo chodzi o to właśnie, że emocje urzeczywistniają Twoją codzienność w dużej mierze. Tak jak myśli, a nawet emocje może i bardziej. Więc nie karm się tyle emocjami braku. Nie motywuj się nimi. Bardziej masz wpływ na emocje, nie oszukujmy się. Bardziej klaruj sobie takie związane z tym, że już możesz to mieć, że już to masz. Po drugie, jeśli czujesz, że utknąłeś w życiu, utknęłaś, pamiętaj, że nowy początek zaczyna się od nowych wyborów. Więc raczej zadaj sobie pytanie, jaka jest jedna mała rzecz, którą mogę dzisiaj wprowadzić i robić ją konsekwentnie. Następne. Przestań być ofiarą, zacznij być uczniem, czyli myśl o sobie jako o uczniu, dla którego nauka wynika z praktyki. Czyli przytrafia Ci się jakaś rzecz, stawiasz jej czoło. To jest nauka.
a nie, że jesteś ofiarą i dlatego ci się to przytrafiło. Może powiedzieć, że Bóg daje ci różne wyzwania i liczy na to, że ty w końcu przestaniesz myśleć, że to wyzwanie jest, bo jesteś ofiarą, tylko zaczniesz patrzeć na to z perspektywy ucznia. Na to na pewno liczy Bóg w twoim przypadku. Tak mi się bynajmniej wydaje. Żebyś mogła reagować w końcu wobec tych wydarzeń na wyższym poziomie. Także zabaw się w taką grę, że przy okazji następnych wydarzeń nie patrz na to z perspektywy takiej jak zwykle, tylko pomyśl, jak zachowałby się mistrz w takiej sytuacji. Następne. Nie robienie wysoko wibracyjnych rzeczy, bo są trudne. I nieraz jest taka, w poprzednim filmie na temat znaki, na jakim poziomie wibracji jesteś, mówiłem, że na pewnym poziomie wibracji, na pewnym poziomie świadomości wręcz niemożliwym jest wykonanie pewnych wysokowibracyjnych rzeczy. Czyli myślisz sobie, ok, mam teraz czas i przestrzeń do pomedytowania i chcesz zacząć pomedytowywać. Chcesz zacząć medytować. I tak bierzesz się za to, ale nie możesz tego zrobić, bo czujesz, że tu cię swędzi, tu cię coś, tu jakoś niewygodnie, tu telefon coś wzywa, tu coś. I tak nie możesz tego zacząć. Gdzie przecież to tylko jest usiąść i pomedytować. I nie możesz tego zacząć, albo poczytać książkę jakąś fajną. Nie możesz, nie możesz się skupić, w ogóle nie idzie. I wiele ludzi wtedy mówi, aha, czyli dobra, muszę zrezygnować. No. Nie. To jest właśnie moment na siłę, na pokazanie swojej siły. Moment na to, że siadasz, mówisz, no tak mnie drapie coś po plecach, że normalnie nie mogę medytować, nie mogę się skupić, ale powiedz sobie, nawet jakbym miał umrzeć, nawet jeśli to że mnie swędzi, to mnie zabije, to nie przestanę. To jest moment na siłę. I tym bardziej, jeśli nie możesz pomedytować, bo coś ci tak, masz opór, to jest wręcz znak, że tym bardziej tego potrzebujesz. To jest moment na siłę właśnie. Teraz, lista nawyków, zachowań na podtrzymanie ducha wysoko są naprawdę warte wdrożenia. Po pierwsze, połącz się z inteligencją serca. Inteligencją serca. Kto żył w 100% ze serca? Słyszałeś wiele o tej osobie. Oczywiście Jezus Chrystus. Jest on opisany, jego dzieje w Biblii, jako osoba, która w 100% żyła z serca. Nikt nie osiągnie takiego poziomu. Nikt nie będzie miał takiej drogi krzyżowej. Możesz jedynie się inspirować. Możesz jedynie czerpać siłę z tego przekazu. Możesz do tego aspirować. Serce. Serce jest ciężkie do wyczucia w pewnym sensie. Wiele osób ma je zamknięte poprzez wiele zapychaczy. O tym mówiłem w wielu filmach. Bo dziś mierzylibyśmy, wszystko już szkiełkiem i matematyką. Ale tego się nie da. Nie da się powiedzieć, o, tu jest energia serca, robisz takie 3 rzeczy i już jesteś z serca bardziej. No właśnie. Nie da się. Ale potrafisz to zrobić. Intuicyjnie nawet. Znaczy, że usiądziesz. Skupisz się na emocjach. Wzniosłych emocjach, takie jak współczucie, miłość, ulga, radość, sprawczość i usiądziesz tak i zaczniesz czuć w tym miejscu gdzieś te emocje. Będziesz mógł wyobrazić sobie, że one rezonują, idą dalej i jakby w taki sposób wibrują. Wtedy właśnie, w tym momencie wyczuwasz serce i łącz się z nim. Ile tylko możesz, bo im więcej będzie prowadzić cię serce w twoim życiu, tym będzie ono lepsze. Serce podpowiada najlepiej. Łącz się z nim tak często, jak tylko możesz. To jest serce i pielęgnuj serce. Musisz mieć dostęp do inteligencji serca, żeby wzrastać jakościowo. Dziś jest to aż nadto potrzebne. Nie blokuj go. Czuj te ciepło samego bycia. Ciepło samego bycia. Bezgraniczna, szczerość z samym sobą. Samą sobą. Jakby było tylko takie narzędzie, które pozwala obnażyć się całkowicie przed sobą, bez żadnych kamer, bez nikogo, żadnych osób trzecich, w komfortowym miejscu. A, przecież jest.
Modlitwa. Mówi się teraz wiele o takim comfort place, że to jest twoje comfort place for besties i tutaj możecie się rozgościć, będziemy rozmawiać, nie krępujcie się. Nie, to nie jest prawdziwe comfort place. Znaczy już może być i fajnie, że takie rzeczy są, ale najprawdziwszym comfort place jest twoja relacja z Bogiem, twoja modlitwa. To jest czas i przestrzeń, kiedy nie ma lęku, a mimo to możesz całkowicie się obnażyć. Najgorsze swoje scenariusze możesz wyrzucić i się nie bać. Nie przestraszyć, nie dostać ataku paniki. W modlitwie. To jest coś magicznego, że możesz się całkowicie obnażyć i się nie przestraszyć. Musisz tylko zacząć być w 100% szczerym i nie z automatu coś recytować, jakąś modlitwę, tak na pół świadomie. Nie. W 100% świadomie, w 100% obecnym, w 100% szczerym i otwartym. Wyznać siebie dosłownie. Tutaj nikt cię nie goni, tutaj nikt nie zagląda. Także pielęgnuj szczerość z samym sobą, szczerość z Bogiem. Teraz, tak na koniec, odnośnie płci. Jak wzrasta facet, jak wzrasta kobieta? Jak wzrasta facet? Co buduje mężczyznę? Sprawia, że czuje się świetnie ze swoim życiem. Wiadomo, każdy jest trochę inny, ale są wspólne mianowniki, które po prostu z punktu widzenia biologicznego, z punktu widzenia przetrwania, psychiki są pewniakami. Takie 3 rzeczy. Po pierwsze to pokonywanie wyzwań. Facet, kiedy pokonuje wyzwania, dosłownie wzrasta. Na początek te wyzwanie, każdy dzień jak się zaczyna, wstajesz, jest wyzwanie. Czy pościelisz łóżko, czy nie pościelisz łóżka? Czy wstaniesz z łóżka, czy będziesz przeciągać to? Czy pójdziesz na czas wykonać swoją pracę, czy nie pójdziesz? Pokonujesz te wyzwania, robisz je dobrze, wzrastasz. Jeśli nie, idziesz w dół. Proste. Po drugie, zapewnianie opieki. I to nie chodzi nawet tylko o bliskich, którzy nie mają niestety swoich bliskich. Ale i tak jest opcja wsparcia kogoś. Roztoczenie parasolu ochronnego nad kimś. To też daje facetowi wiele, wiele dobrej energii. Więc nawet można wspierać po prostu potrzebujących. Część swojego skarbu, że tak powiem, oddać komuś. Oddać. W sensie w ramach nawet powiedzmy takiej jałmużny, ty bardziej czujesz wręcz, że masz sens tego życia. To jest takie nawet udowodnione, że właśnie po prostu nawet losowo możesz wejść na siepomaga.pl i losowo wybrać jakąś akcję i wesprzeć. Dalej, posiadanie wzorca. Nie musi to być jakiś mentor, może to być po prostu filozofia, może to być religia, może to być jakiś inny kompas właśnie moralny, ale jeśli go nie masz, jeśli nie masz tego wzorca swoich zachowań, mówię, nie musi to być osoba, może to być filozofia, to jesteś taki niezdecydowany całe życie. Nie wiesz, na podstawie czego podejmujesz decyzję. Co chcę powiedzieć? Mężczyzna warto, żeby miał jasność co do tego, jak żyje. Miał zasady. Coś, czego na pewno nie zrobi. Wtedy jest skuteczny, wtedy jest zdecydowany, wtedy jest męski, wtedy wzrasta. Teraz kobieta. No, tu ciężej mi mówić, bo to z oczywistych względów, ale na pewno jest coś ważnego pielęgnowanie. Pielęgnowanie siebie, pielęgnowanie swojego ogrodu, siebie właśnie zewnętrznie, wewnętrznie, pielęgnowanie swoich bliskich, powiedzmy, tych, którzy też potrzebują pomocy. I coś, o czym się mało mówi, to wyrażanie siebie regularnie. Bo dzisiaj jest taki problem, że wiele kobiet chce skrywać te emocje. I tak grają takie macho trochę, gdzie właśnie chcą pokazać, że mogą piastować różne takie stanowiska wymagające odłączenia się od emocji i to nie jest żaden problem. Jak to się kończy? Po jakimś czasie to się kumuluje i wybuchają. Lepszym rozwiązaniem jest, żeby regularnie sobie je uzewnętrzniać. Inaczej to się kumuluje i przez to narasta frustracja, zdenerwowanie, stres i jest taka blokada energetyczna, dosłownie te 3 rzeczy na tobie. Zaakceptowanie emocji, wyrażenie ich i cykl. Od nowa. Akceptuj, wyrażaj. Jeśli go zakłócisz, ten cykl,
no to pojawią się problemy. Będzie się to kumulować, będziesz wybuchać i ktoś się znajdzie w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i... I żebyście nie zrozumieli mnie źle, wysokie stanowiska jak najbardziej są, bez względu na płeć, tylko po prostu jeśli nie możesz sobie pozwolić na emocje w pracy, to później w komfortowej przestrzeni jak najbardziej je wyrażaj. O to bardziej chodzi. Bo inaczej to wychodzi w taki skrzywiony sposób, taki eksplozyjny nadto. I ktoś obrywa. I ta kobieta później się czuje źle i wyrzuty sumienia też ją obniżają. Także, aby ten film był bardziej kompletny, wspomniałem więcej troszkę o facetach, te 3 punkty to były 2, więc jakby kobiety mogły napisać coś od siebie w komentarzu, co je wzmacnia, co je buduje, byłbym wdzięczny Tobie. To tyle w tym poradniku. Jeśli trzeba, wracaj do niego regularnie, wspieraj się słowem z tego filmu, wspieraj się właśnie wnioskami z tego filmu. Zapraszam Cię do playlisty Mentalny Glow Up. Masz więcej filmów rozwojowych, takich jak ten, o ile są Ci jeszcze potrzebne. Dziękuję z całego serca patronom kanału. Jeśli chcesz do nich dołączyć, link masz w opisie. I dalej są zapisy na sesję. Kilka wolnych miejsc zostało. Konsultacje ze mną 1-1, gdzie pracujemy nad swoim rozwojem stricte. Napisz do mnie na ten mail, bądź na Instagram. I cóż, dziękuję i do następnego.